Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dziś zabieram Was, abyście zobaczyli, jak wygląda mój czas. Od chwil w ogrodzie, aż po przygotowania w kuchni. To będzie czas pełen różnych zajęć, ale też satysfakcji z tego, co mogę zrobić własnymi rękami. Obudził mnie dziś piękny poranek, a mój ogród powoli budzi się do życia. Uwielbiam te pierwsze chwile dnia, kiedy wszystko jest jeszcze ciche i spokojne. Rośliny lśnią rosą, a powietrze pachnie świeżością i ziemią. To właśnie wtedy czuję się tu najlepiej. Każdy dzień, który mogę spędzić tutaj, w moim zielonym zakątku, to dla mnie prawdziwa przyjemność. Czasami wystarczy tylko krótka chwila, żeby nacieszyć się tym spokojem, zanim przejdę do działania. Mam sporo planów, od prac porządkowych w ogrodzie, przez zbieranie świeżych warzyw, aż po gotowanie i pieczenie w kuchni. Zobaczycie, jak mój mąż pomaga w koszeniu trawy, a ja pielęgnuję moje rośliny i zbieram plony. Potem wykorzystam je, by przygotować coś smacznego, zarówno dania obiadowe, jak i słodkie wypieki. Będzie też chwila na relaks i spacer w lesie z moim psem. To wszystko z pasją do tworzenia i dzielenia się tym, co robię. Jestem pewna, że ten czas będzie ciekawy i może znajdziecie w nim inspirację dla siebie. Zatem zapraszam Was do mojego świata. Zaczynamy! Dzień rozpoczynamy od uporządkowania przestrzeni. Mój mąż właśnie uruchamia kosiarkę, a ja obserwuję, jak z precyzją kosi teren wokół grządek. Dzięki solidnym betonowym krawędziom kosa sunie bezpiecznie, a ja cieszę się widokiem, jak trawnik staje się równym, zielonym dywanem. To zawsze przyjemnie, gdy ogród nabiera takiego porządku i czystości. Obserwuję, jak trawa równo znika, tworząc piękny, zielony dywan wokół moich upraw. Właśnie szłam z konewką pełną ciepłej wody, przeznaczonej dla moich roślin, gdy mąż poprosił mnie o chwilę uwagi. Muszę przesunąć dynie, które swobodnie rozrastają się poza grządkami, aby mógł skosić trawę pomiędzy nimi. Delikatnie przekładam te żółte kule i ułatwiam pracę mężowi. Wracam do mojej gnojówki. Mieszam ją dokładnie. A potem dolewam do konewki z wodą, by stworzyć odżywczy nawóz. Wszystko jeszcze raz mieszam, żeby dobrze się połączyło. Tak przygotowaną mieszankę zabieram do szklarni. Tam czekają na mnie pomidory i papryka. Podlewam je z troską, dając im to, co najlepsze. Widzę, jak rośliny chłoną każdą kroplę. To znak, że doceniają ten dar. Po podlaniu przez chwilę podziwiam, jak pięknie rosną papryki i pomidory na krzaczkach. Kilka dojrzałych pomidorków zrywam od razu. To małe, czerwone klejnoty, które już dziś wzbogacą smak moich potraw.
Następnie nalewam jeszcze wodę do konewki prosto z węża ogrodowego i zostawiam ją, by słońce delikatnie ją ogrzało. Mąż kontynuuje pracę w ogrodzie. Teraz precyzyjnie podkasza teren wzdłuż bramy i ogrodzenia, kosząc każdy zakątek. Potem kosi trawę wokół grządek, bym miała do nich łatwiejszy dostęp. Kiedy już skończy, skoszoną trawę rozsypuje na wybiegu dla kur. To dla nich prawdziwa uczta. Widzę, jak z radością skubią świeżą zieleń. Po koszeniu układam dynię z powrotem przy grządkach. Teraz mają swobodę, by się rozrastać, tak jak lubią. Od razu podlewam je moją odżywczą gnojówką, dając im siłę do dalszego wzrostu. Ich potężne liście zdają się dziękować, chłonąc każdą kroplę. Podchodzę z koszykiem do grządki z cukiniami. Przesuwam liście, szukam ukrytych warzyw i zrywam te, które są już idealne. Następnie idę jeszcze zerwać kilka ogórków. Dziś posłużą mi do świeżego twarożku. Lubię ten moment, gdy prosto z ogrodu trafiają do mojej kuchni. Wychodząc z ogrodu, mój wzrok przykuwają małe ptaszki w gnieździe. Pokazuję Wam fragment filmu, który nagrałam wcześniej, kiedy były jeszcze bez piór. To zawsze wzruszający widok, gdy obserwuję cud życia w naturze. Teraz są już prawie dorosłe. Czas biegnie tak szybko. Zrywam jeszcze świeży szczypiorek z doniczek. Będzie mi potrzebny. A to mój koszyk wypełniony dzisiejszymi skarbami, pięknymi cukiniami, dojrzałymi pomidorami i chrupiącymi ogórkami. Przenoszę się do kuchni, myję pod wodą pomidory, szczypiorek i ogórki. Następnie obieram ogórki ze skóry i kroję szczypiorek.
pojemnika wyjmuję twarożek, który wcześniej przygotowałam. I przekładam go do miseczki. Dodaję pokrojony szczypiorek, a potem kroję ogórki. I również dodaję je do sera. Na koniec kroję pomidora i dorzucam do całości. Całość przekładam do pojemnika, by świeżość smaku zachować na dłużej w lodówce. Razem z moim mężem i psem wyruszamy na spacer do lasu. Nasz pies biegnie przodem, pełen radości i energii. Idziemy dalej, aż do miejsca, gdzie zwykle rosną borówki. Ale niestety tym razem wszystko już zostało zebrane. Obok nas pies bawi się i tarza w leśnej ściółce. Gdzie w tych jagodach się wsadzasz? O, tych jagódek nie ma. Gdzie patyk? No weź sobie. A potem z radością bierze patyk i biegnie z nim dalej. To taka radosna chwila dla nas wszystkich. Idziemy dalej przez las. Pies radośnie gryzie patyk, a my zauważamy obok nas spore mrowisko. To ciekawe, jak natura tworzy takie cuda. Potem wracamy piękną leśną drogą do domu. Podziwiam majestatyczne drzewa i promienie słońca, które przebijają się przez gałęzie, malując leśne ścieżki. Ten spacer to był prawdziwy relaks i oddech. W domu zabieram się za ocet z niedojrzałych jeszcze jabłek, które dostałam od znajomych. Urywam ogonki. A potem dokładnie je myję. Szykuję też duży słój. Myję go i wycieram go do sucha czystą ściereczką. Kroję jabłka na mniejsze kawałki i wrzucam je do słoja. Do wody dodaję cukier i mieszam, aż się rozpuści. Tak przygotowaną wodę wlewam do słoja z jabłkami.
Drewnianą łyżką delikatnie mieszam jabłka w słoju. Na koniec zakrywam otwór słoja czystą ściereczką, by nic się nie dostało do środka i by chronić go przed bezpośrednim słońcem. Odstawiam słój w spokojne miejsce, aby natura mogła działać. Czas na moje ukochane jagodzianki. Odważam jagody, które będą mi potrzebne i myję je. W małym garnuszku na kuchence podgrzewam mleko, tylko tyle, żeby było przyjemnie ciepłe. Do miski wrzucam drożdże, cukier i ciepłe mleko. Mieszam, by nie było grudek. Następnie wsypuję mąkę, dodaję miękkie masło, odrobinę soli i wanilię. Mieszam wszystko. Przykrywam ściereczką i czekam, aż ciasto pięknie wyrośnie. Na brytwance układam papier do pieczenia. Do miseczki z jagodami wsypuję skrobię ziemniaczaną i cukier, delikatnie mieszam. Wyjmuję wyrośnięte ciasto na stół, posypany mąką i dzielę je na kawałki. Łyżką nakładam jagody do środka ciasta, starannie formując bułeczki. A potem wkładam je do pieca. Po upieczeniu smaruję je lukrem. I oto są gotowe, puszyste i pachnące bułeczki z jagodami. Obcinam świeże zioła, które mam w doniczkach. Wkładam je do koszyka. Cieszę się, że mam własne pachnące zioła, które wzbogacą smak wielu potraw. To zawsze satysfakcjonujące, gdy mogę korzystać z tego, co z troską wyrosło w moim ogrodzie. Czas na przygotowanie pysznej kolacji. Dziś na stole zagości faszerowana cukinia. Zrywam jeszcze małą cukinię, która będzie mi potrzebna. Jedną biorę z koszyka. Myję je pod kranem. Kładę na desce, obcinam końcówki i kroję na pół. Wydrążam miąższ do miseczki i przyprawiam. Następnie obieram cebulę. Obieram i myję marchewkę. Kroję cebulę w kostkę. Obieram czosnek i kroję go. Potem myję na sitku kaszę jaglaną pod bieżącą wodą, a następnie przelewam ją wrzącą wodą. Przesypuję do garnuszka i wlewam wodę wymieszaną z mlekiem. Solę, mieszam i zostawiam do gotowania. W tym czasie do garnka wlewam oliwę i wrzucam cebulę. Kiedy się smaży, ścieram na tarce marchewkę i żółty ser. Potem do garnka wrzucam wydrążoną cukinię, pokrojonego pomidora i pokrojoną marchewkę. Przyprawiam i zostawiam, żeby się dusiło. Następnie smaruję oliwą dno naczynia żaroodpornego. Do garnka wrzucam ugotowaną kaszę jaglaną i żółty ser. Nastawiam piekarnik, a do środka wydrążonych cukinii nakładam farsz z garnka.
Układam je w naczyniu. Posypuję wierzch cukinii startym serem i wkładam do piekarnika. Po upieczeniu nakładam na talerz. Tak wygląda moja dzisiejsza kolacja. Smak i aromat, które przenoszą do lata. No i to by było na tyle z moich kilku dni. Jak widzicie, każdy dzień, nawet najbardziej zwyczajny, może być pełen ciepła. Mam nadzieję, że choć trochę zainspirowałam Was do szukania takich małych, cudownych chwil. Będzie mi miło, jeśli zostawicie po sobie ślad w postaci kciuka w górę i zasubskrybujecie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnej przygodzie.